Mam na imię Ewa, reprezentuję Fundację Arteria z Polski, która jest jednym z członków projektu REACT i dzisiaj chciałabym powiedzieć kilka słów na temat dostępności w muzeach i szeroko rozumianym sektorze kultury. Gdy mówimy o dostępności i inkluzywności muzeów, należy wspomnieć o różnych grupach wiekowych i ich odmiennych potrzebach w zakresie oferty, jaką dają instytucje kultury, a w tym szczególnie muzea. Warto wymienić tutaj starzejącą się populację, dzieci i młodzież. Podstawowa różnica w zakresie potrzeb dotyczy umiejętności cyfrowych młodych ludzi i dorosłych starzejących się. Młodzież i dzieci stykają się na co dzień z cyfrowością w różnych sytuacjach, a więc nawigowanie po stronach internetowych muzeów nie jest dla większości z nich problematyczne. Inaczej wygląda ta kwestia wśród osób starszych w wieku 65 lat i powyżej. To pokolenie, które nie wychowywało się w cyfrowym środowisku, w związku z tym realne zwiedzanie muzeów jest dla nich bardziej przystępne. Czego oczekują młodzież i dzieci, gdy mówimy o dostępności instytucji kultury? A więc atrakcyjności oglądanych ekspozycji. Zdecydowanie bardziej dzieci i młodzież lubią muzea interaktywne i zabawę multimediami, quizy, operowanie dźwiękiem i kolorem, dodatkowe warsztaty towarzyszące zwiedzaniu. Nowoczesnej oferty edukacyjnej, dobrego wyposażenia muzeum i zagospodarowania przestrzeni w np. rzutniki, laptopy, mikrofony, ekrany. Kontaktu przez różnorodne media społecznościowe. Możliwości realizowania w muzeach własnych projektów. Przewagi obrazu nad treścią, a więc jasnych, klarownych i niezbyt długich instrukcji oraz opisów, zarówno podczas wycieczki realnej po muzeum, jak i nawigowania po stronie internetowej. Wyszkolonych przewodników, umiejących skupić uwagę dzieci i wywołać motywację do zwiedzania muzeum. Ekspozycji muzealnych również poza budynkiem, w otwartej przestrzeni. Strony internetowej ze zróżnicowaną ofertą w różnych językach, a to ze względu na wielokulturowy wymiar dzisiejszego świata. I wreszcie organizacji warsztatów wielopokoleniowych. W przypadku populacji starzejącej się możemy mówić o kilku trudnościach, z którymi te osoby się borykają podczas fizycznego i cyfrowego zwiedzania muzeów. Należą do nich m.in. zbyt skomplikowana obsługa strony internetowej muzeum, trudności w swobodnym nawigowaniu po stronie internetowej, zbyt absorbująca interaktywność muzeum przy nikłej dostępności tekstów do czytania, mało angażująca postawa przewodników oprowadzających po muzeum, mało interesująca oferta dla osób starszych, w tym brak ciekawych projektów, brak opieki i wsparcia wymaganych przez odwiedzających ze względu na ich wiek, stereotypowe myślenie o osobach starzejących się jako nieaktywnych i o ograniczonych potrzebach, czyli stygmatyzacja tych osób. Kolejna trudność dotyczy dojazdu z terenów wiejskich. Można też wskazać problemy dotyczące infrastruktury muzeum. Na przykład wymagany jest jasny, czytelny i oświetlony kierunek zwiedzania, czy niezbyt duża ilość schodów. Brak miejsc na odpoczynek, brak współpracy muzeów z instytucjami zrzeszającymi seniorów i wreszcie zbyt wysokie ceny biletów. W podsumowaniu warto zauważyć, że różnorodność potrzeb osób w zależności od grupy wiekowej, do której należą, nie zmienia faktu, jak kontekstowo instytucje kultury mogą myśleć o dostosowaniu i inkluzywności swojej oferty. Idealnym rozwiązaniem jest takie, w którym wszystkie grupy wiekowe mogą się spotkać i korzystać z zasobów w wygodny dla siebie sposób, a nawet łącząc wielopokoleniowe potrzeby w całość
i wspólnie przeżywać radość z kontaktu z kulturą.